Robię galaretę tak, jak nikt inny w kraju. Nie znajdziesz tego przepisu w żadnej polskiej książce. Ten wywar ma taki składnik, który zmienia wszystko. Gotowi na kulinarny szok? Zapraszam. Tutaj mam 1,5 kilograma golonki i jedną nóżkę. Oczywiście można dodać 2, ale ja dostałam tylko jedną nóżkę. Tą nóżkę przedzielono mi w sklepie. Teraz należy to wszystko dobrze umyć. No, nóżka jest tak jakby można powiedzieć taka ciemna od wędzenia, od czegoś, więc należy to zeskrabać, umyć. Myjemy kilka razy, aby woda była czysta. Zobaczcie, jak ja skrobię tym nożem, to te ciemne plamki na tej nodze schodzą. Tam widać jakieś po prostu ciemne ukłucie, ale to pewno wiadomo, jak zwierzaka, tam wiecie, o co chodzi. No, teraz ja wylałam wodę i ponownie wlewam zimną wodę i ponownie będę to dobrze myć. Tutaj na końcu tej skóry takie widać ciemne u tej golonki, to należy to wszystko wyskrabać. Ja po prostu, tam była taka sierść świńska, to ja tą sierść opaliłam nad gazem, a teraz nożem dobrze skrabię, bo wiadomo, że nie będziemy, zobaczcie, trzeba nóż wypukać. Nie będziemy jeść z tą sierścią świńską. Należy dobrze tą skórę oczyścić z jakichś niedokładności. Tak jak pokazuję na filmie. Zapraszam Was serdecznie na moje przepisy. Są bardzo fajne. Jeżeli Ci się coś spodoba, to zobacz sobie, zrób, napisz w komentarzu, jak Ci smakują moje przepisy. A jeżeli Ci się naprawdę podoba mój kanał, to zapraszam serdecznie do subskrybowania. I zapraszam Was też na mój drugi kanał. Link na ten drugi kanał kulinarny zostawię Wam w opisie tego filmu. No i wylałam tamtą wodę, wlewam ponownie nową wodę i ponownie będę myć. Tak dotąd, aż woda będzie czysta. No tam widzicie, takie tam trzeba to wszystko między tymi, nie wiem jak to nazwać, u tej nóżki, tymi paznokciami, tam wszystko trzeba dobrze wyczyścić. Tutaj ta skóra już jest fajnie wyczyszczona, umyta. Ja się bardzo cieszę, że taką fajną golonkę dostałam i będziemy robić ten przepis. Przepis jest wyjątkowy. Teraz tutaj mam duży garnek 10-litrowy, wkładam golonkę do garnka i wkładam nóżki. Tutaj musicie bardzo dokładnie oglądać, aby nie przegapić żadnego szczegółu, bo nie robię nie robię galarety tak jak w Polsce. Robię tak jak w Kaukazie, na Kaukazie. To jest przepis wyjątkowy. Jeszcze nikt w Polsce nie zrobił takiego przepisu. Nikt tak nie robi w Polsce. 99% ludzi robi inaczej niż ja. Teraz postawiłam garnek na gazie, nastawiamy na największy gaz i zagotowujemy. Gotujemy przez 5 minut przykryte. Ja tutaj pomieszałam, żeby to było dobrze zakryte. Chodzi o to, że mamy to zagotować przez 5 minut. Tutaj nastawiam mój timer, kurkę moją. 5 minut minęło. I ja co robię? Wyciągam mięso z tej wody. O co chodzi w tym wszystkim? O to chodzi, że po pierwsze obgotowujemy golonkę i nóżki. Zapach ten taki wyjątkowy, wieprzowy odchodzi oraz ta szumowina od razu się zbiera i wylewamy tą wodę. Tutaj wlewamy zimną wodę na mięso,
zalewamy tak, żeby to pokryć i myjemy to mięso, czyli te nóżki, tą golonkę, tak, aby ona była czysta, więc ja myłam 3 czy 4 razy, można powiedzieć, dobrze wymyłam te wszystkie szumowiny, które się zebrały na mięsie, wylałam wodę, ponownie wlałam. No, albo można to zrobić pod zlewem, ale ja ze względu na to, że nagrywałam dla Was ten film, to robię to przy kamerce i trochę mi było niewygodnie postawić kamerkę przy zlewie, żeby to myć i pokazywać Wam. W takim razie robię to tutaj na kuchence, postawiłam sobie właśnie miskę, płukam, wylewam, a mięso kładę na tacy, którą mam obok. Porządnie wymyć. Zobaczcie, jaka brudna woda. Chodzi nam o to, że mięso ma być bardzo czyste, bo nasza galareta ma być czysta, przezroczysta. Jeżeli chodzi o garnek musisz dobrze umyć i wysuszyć. Zresztą zobaczysz, jak ja wymyłam garnek. Tutaj też ta golonka ma taką dziurę widocznie od jakiegoś bagnetu, no i tam było trochę krwi, ja tam wyczyściłam. Teraz zobaczcie, garnek jest umyty, wysuszony, czysty. Ja golonkę też pięknie umyłam. Teraz ją osuszam ręcznikiem kuchennym, wkładam do garnka, no i nóżki też osuszę i włożę do garnka. Bardzo proszę Cię, wesprzyj mój kanał, udostępnij go na swoich stronach społecznościowych, to będzie bardzo fajnie. Słuchajcie, tutaj wrzucam ile tam, 15 ziaren czarnego pieprzu i 5 ziaren ziela angielskiego oraz 3 liście laurowe. Ja tak dodaję te przyprawy, tyle właśnie, i zalewamy wodą zimną. Tutaj mi weszło 3 litry zimnej wody. Po prostu mięso musicie zakryć tak, aby było wody gdzieś tak koło 10 cm ponad mięso. Stawiamy na gazie i nastawiamy gaz na wysoką temperaturę, czyli gaz na maksa dajemy. W momencie, kiedy nam się zagotuje, to my zmniejszamy gaz na taki tak ma pyrkocać, na maluteńki gaz, tak jakbyście gotowali rosół 4 godziny. To samo jest z golonką i z tymi nóżkami. Gotujemy na bardzo małym gazie przez 2 godziny. Lekko odkryte, nie przykryte, tylko lekko odkryte. Teraz po 2 godzinach bierzemy dużą cebulę obraną, wbijamy do cebuli 2 goździki. Zobaczcie, że nie wrzucam goździków do wywaru. Wbiłam do cebuli, wrzucam cebulę do wywaru i wrzucam nie obraną, ale umytą marchewkę. Dobrze umytą marchewkę wkładamy do tego wywaru mięsnego po 2 godzinach gotowania. I teraz jest ważna rzecz. Marchewka z cebulą będzie się tak gotować, tak pyrkać przez 30 minut. W tym momencie po 30 minutach, jak już ta marchewka jest tam w tym garnku, dodajemy sól. Ja dodałam płaską łyżkę. Nie chciałam, żeby to było za bardzo słone, ale każdy musi tak wypośrodkować sól, bo w zależności ile litrów tego wywaru będziecie mieć, bo galareta nie może być niesłona, musi mieć smak, musi być słona. Następna bardzo ważna rzecz, że musicie co jakiś czas mieszać i przyciskać mięso, obracać, żeby się nam równomiernie ugotowało. I tak jak widzicie, na małym gazie gotowałam przez następne 1,5 godziny. W sumie gotowałam 4 godziny, od momentu zagotowania 4 godziny i teraz po 4 godzinach wyłączyłam gaz. Zobaczcie, jak mięso pięknie mi się ugotowało, że odpada od kości. Ledwo co wyciągnęłam z tego garnka.
I teraz to całe mięso wyciągam na talerz. Marchewkę i cebulę wyciągnęłam, to wykorzystam w kuchni. I teraz trzeba obrać mięso z kości. Kości odłożyć, zobaczcie jak fajnie odchodzą, a mięso rozłożę do 2 pojemników. I teraz ja to mięso tak czyściłam, bo były takie miejsca w tym mięsie, że tak jakby tam krew się gdzieś zebrała i taka ugotowana, takie ciemne było, więc ja to oderwałam. Widocznie tam to biedłek, no to widocznie było ukute to zwierzę czymś, bo był znak. No i ja to musiałam to wyciągnąć. I teraz rozkładam mięso. Normalnie w Polsce ludzie kroją mięso. Ja nie kroję. Ja robię według przepisu kaukaskiego, czyli dokładnie z Gruzji. Ten przepis nazywa się, galareta nazywa się mudżudzi. Tak się mówi mudżudżo, przepraszam bardzo, ja pierwszy raz wymawiam to słowo, ale po prostu to jest bardzo fajny sposób na robienie galarety. No i teraz każdą kosteczkę wyciągam, bo w nóżkach są kosteczki. Trzeba też użyć rąk. Ja nie używałam w pewnym momencie rąk, dlatego że to było bardzo gorące. Gotowałam do późna w nocy. Zakończyłam nagrywanie tej części tutaj o godzinie 1 w nocy, więc możecie sobie wyobrazić. Już nie miałam ochoty czekania, aż to ostygnie, żeby obrać z kostek rękoma, więc robiłam to łyżką i widelcem. Chociaż na końcu musiałam już ręką tak porobić, bo mięso ma być takie poszarpane, takie włókna mają być niepokrojone. I teraz następny myk jest taki, że sekret tej galarety kaukaskiej, że ucieramy czosnek na mięso. Na mięso, które jest w pojemnikach tutaj. Jak widzicie, tutaj mam jeden pojemnik szklany, a drugi pojemnik ceramiczny. No i taką właśnie tarką ucieram czosnek, najlepiej uczeć, nie przeciskamy, tylko ucieramy. Ile ząbków czosnku, ile komu się podoba. Jak ktoś chce więcej czosnku, to może dodać więcej. Ja na każdy półmisek dałam 2 ząbki czosnku, ale przygotowałam 7. I teraz następny myk. Jaki jest sekret? Ja mówię myk, ale sekret. Przecedzamy nasz wywar. Tutaj odmierzamy 800 ml wywaru i dodajemy 60 ml octu jabłkowego. Ocet jabłkowy ma 5%. I teraz zamieszamy i zalewamy galaretę. To jest następny sekret kuchni kaukaskiej w robieniu galarety. Mówię Wam, nikt jeszcze na polskim kanale kulinarnym nie zrobił tego przepisu. Jest wyjątkowy. Następną porcję przygotuję. 800 ml wywaru przecedzę przez sitko. Sitko takie bardzo gęste. Należy zamieszać i przecedzić. Resztę wywaru wykorzystałam na drugi dzień do mojej zupy pomidorowej, także przelałam do tego właśnie słoiczka i wstawiłam później do lodówki. I tak samo do tego wywaru, co tutaj mam w pojemniku, dodałam 60 ml octu jabłkowego. Cały czas ocet jabłkowy ma 5%. Jeżeli byście dodali octu winnego, to musicie zwrócić uwagę, ile procent ma ocet, bo z reguły ocet winny ma 7-8%, jest mocniejszy, wtedy trzeba wypośrodkować ilość. No i teraz tak, zalana galareta postoi kilka godzin na stole, jak mi ostygnie, bo jest bardzo gorąca. Gorącego nie wstawiamy do lodówki, a później wstawiamy na całą noc do lodówki. Ta galareta stała 8 godzin w lodówce. Teraz po 8 godzinach wyciągam, zobaczcie jak fajnie zastygła, przekręcam Wam, nie wylatuje, jest ok, nie ma za dużo tłuszczu, więc jest ok, zobaczcie jak pięknie wygląda.
mówię Wam, ja nie mogłam się doczekać, żeby nagrać ten przepis. Znalazłam ten przepis i zmodyfikowałam też pod mój gust, bo można dodać więcej czosnku, można też dodać pietruszki. W Gruzji dodałam pietruszki do mięsa, ja nie dodawałam. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje ta galareta. I teraz jaka jest sytuacja? W Polsce ludzie jak robią galaretę, to polewają ją octem, bo ona jest taka mdła, a tutaj już jest ocet w tym wywarze. Tutaj nic nie trzeba dodawać, po prostu sobie położyć właśnie tak jak ja sobie położyłam fajną musztardę i z tą musztardą jadłam i mówię Wam, niebo w gębie. Jest tak pyszna. Jeżeli podoba Ci się ten przepis, to zrób go. Napisz mi w komentarzu, jak Ci smakował. Udostępnij ten przepis. Będzie mi bardzo miło. Zasubskrybuj kanał i zaglądaj na inne moje kanały. I mi się widzimy na następnym przepisie. Smacznego!